didn't even get to cross. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiejszy temat wybraliście, co by się stało, gdyby Tarzana wychowywały psy. Postaram się wam przedstawić, jakie byłyby tego skutki. Na początek zacznijmy od aspektów, przez które nie mogłoby do tego dojść. Goryle są blisko spokrewnione z ludźmi, do tego głównie roślinożerne. Przez te fakty dziecko człowieka nauczyłoby się życia w sferze istot o humanoidalnych postaciach i zwyczajach, a także warunki żywieniowe pozwalałyby na zaspokojenie jego potrzeb. Najliczniejszą grupą dzikich psów w Afryce są likaony. Nie żyją one w dżungli, lecz na sawannach i pustkowiach. Stada liczą od 30 do 60 osobników. Żywią się tylko i wyłącznie mięsem. W ich stadzie panuje hierarchia. Gdyby grupa dzikich psów jakimś cudem mieszkała w dżungli i znalazła małego Tarzana, to najprawdopodobniej pożarłaby go żywcem. Gdyby jednak kolejnym wielkim cudem jedna z samic adoptowała ludzkie szczenie, to stado najprawdopodobniej traktowałoby go jako chorego lub niepełnosprawnego. Oznacza to tym samym, że byłby najniższym ogniwem w stadzie, jednak nie byłby z tego powodu odtrącany, bowiem likaony opiekują się chorymi i starymi. Przez pierwsze miesiące Tarzan żywiłby się mlekiem od jego zastępczej matki, pozostając w legowisku do czasu, aż nie nauczyłby się raczkować albo raczej poruszać się na 4 kończynach. Kolejnym aspektem jest to, że młode są karmione zwracanym surowym mięsem przez ich rodziców. Jak wiadomo, człowiek nie jest w stanie żywić się surowym mięsem, czy tym bardziej w połowie przetrawionym. Zbierając te wszystkie informacje, wychodzi na to, że Tarzan już na etapie spotkania stada nie miałby szans, aby przetrwać w ich otoczeniu. Pomińmy jednak wszelakie aspekty żywieniowe i rasowe i przypuśćmy, że Tarzan ma 6 lat i żyje w stadzie likaonów jako zdrowy osobnik. Historia dziecka wychowanego przez psy zdarzyła się naprawdę i miała miejsce na Ukrainie. Opowiada ona o dziewczynce wychowanej przez psy, żyjąca na podwórku przed jej domem. Niech ta dziewczynka będzie wzorem bazowym dla naszego Tarzana. Wszelakie funkcje człowiecze zostały wyparte przez zachowania stadne dzikich psów. Tarzan porusza się na obydwu rękach i kolanach w pozycji przypominającej pokłon. Mimo iż jest na końcu hierarchii w stadzie, z powodu swojej odmienności branej przez innych za chorobę, to nikt go nie terroryzuje ani nie odtrąca. Żyje w silnej więzi z resztą osobników i aktywnie uczestniczy w życiu stada bez uwzględniania takich aspektów jak polowania, rozmnażanie czy walki o terytorium. Jego głównym zadaniem w rodzinie jest opieka nad młodymi z całego stada pod nieobecność dorosłych osobników. W razie wykrycia zagrożenia wydaje alarmowe odgłosy, które wydają likaony. Życie codzienne spędzałby na zabawach z dorosłymi osobnikami oraz tworzeniem stadnych czułości i przywiązania okazywanym podgryzaniem i wspólnym leżeniem na słońcu. Tarzan nie potrafiłby mówić po ludzku, a tym bardziej reagować pozytywnie na widok innego człowieka. Jego życie nie byłoby zbyt interesujące w porównaniu do tego, gdyby wychował się wśród goryli. Prawdopodobnie zmarłby szybko na skutek zatrucia surowym mięsem lub przez choroby występujące w dżungli i wśród zwierząt. Całe szczęście, że trafił on w ręce goryli. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do udziału w ankietach na moim kanale. To wy decydujecie, o czym chcecie zobaczyć odcinki w przyszłym czasie. Do zobaczenia i cześć.